Cześć, witajcie w nowym już filmiku na moim kanale. Dzisiaj chciałabym podzielić się z Wami tym, co przeczytałam, tym, co czytam obecnie. I to chyba będzie taki bardziej vlogowy odcinek. Pokażę, co się dzieje u mnie trochę, ponieważ do innych filmików potrzebuję trochę przygotowania, więc stwierdziłam, że chwilowo zrobię taki vlogowy odcinek. Pierwsza książka, którą pokażę, będzie to książka, którą przeczytałam ostatnio, czyli Sigmund Freud u nas jest chyba. Zapiski, analiza teorii seksualności. Mamy tutaj jakby w tej książce dwie prace i bardzo długo męczyłam się z nimi. W sensie z tą książką. I tak jak praktyczna część, czyli jakby druga książka tutaj, druga praca, czyli analiza fobii 5-letniego chłopca. Bardzo mi się podobała. Tak pierwsza część, czyli tytułowa, no tak niezbyt, ponieważ była to teoria. Bardzo dużo tutaj Sigmund Freud mówi o tym, jak te dzieci marzą już o tym, żeby zacząć współżyć i wszystkie ich fobie właśnie z tego się biorą, z niewiedzy na temat seksualności i chęci jej nadrobienia jakby. Uważam, że książka dla osoby, która się bardzo interesuje tym tematem, jest jak najbardziej odpowiednia. Natomiast dla mnie była no taka okej, żeby się dowiedzieć i zapoznać z jego pracami, spoko. Natomiast żeby dalej ją czytać i jego pracę, to muszę się zastanowić. Mam też jeszcze w szafie, znaczy na półkach, jego książkę Wstęp do psychoanalizy. I planuję ją przeczytać w tym roku jeszcze. Nie wiem, jak to wyjdzie. Natomiast zobaczymy. Na razie nie mówię nie, ale nie mówię też tak. Jak będziecie mogli zauważyć, obecnie mam jakąś fazę na książki po rosyjsku, więc czytam teraz Rebekę Daphne du Maurier. Nie wiem, czy tak się czyta. To nazwisko, imię, zapewne Daphne. No i mamy tutaj w treści historię młodej dziewczyny, która poznaje na francuskiej Rivierze zamożnego wdowca. Zakochuje się w nim, no i postanawia wyjść za niego za mąż. Po dość krótkiej znajomości, nie do końca jest to określone, jaka to jest znajomość, natomiast jest ona na tyle krótka, że wszyscy są w szoku, że ona postanawia za niego wyjść. Natomiast no, albo miała do wyboru wyjść za mąż za Maxima de Wintera, Maxim de Winter, za niego, albo wyjechać do Nowego Jorku ze swoją jakby, nie wiem jak ją nazwać, ponieważ tutaj jest po rosyjsku ona przedstawiona junaja kompanionka kapryznej pożyloj Amerykanki. I właśnie może z tą panią, której jest towarzyszką, swoją jakby zleceniodawczynię, nie wiem jak to nazwać, może z nią wyjechać do Nowego Jorku do jej córki, albo właśnie wyjść za Maksima i żyć z nim szczęśliwie. Ona myśli właśnie, że skoro pojawiła się w jego życiu i skoro on się w niej zakochał, bo ona uważa, że się w niej zakochał, to odczaruje ten urok właśnie tytułowej Rebeki. Natomiast kiedy przyjeżdżają oni do tej jego posiadłości, Menderli, to cały czar pryska i już nasza główna bohaterka, której imienia tak naprawdę nie znamy i chyba wątpię, że poznamy w ogóle w tej książce. Myślę, że to jest specjalny zamysł tej autorki, aby Rebeka była tą główną naszą postacią, ponieważ po przyjeździe do Menderli cały świat naszej bohaterki kręci się już wokół Rebeki. I z tego, co czytam, jeszcze mam na moim czytniku książkę Jak stracić hrabiego w 10 tygodni. To jest, z tego co wiem, młodzieżówka i mamy tutaj do czynienia z główną bohaterką, która
przez swojego ojca zostaje zmuszona do ślubu z hrabią, żeby zostać hrabiną, żeby mieć tytuł. Natomiast ona tego nie chce, ona marzy o czymś zupełnie innym i tu próbuje właśnie stracić tego hrabiego, który też ma swoje powody, przez które nie chce zerwać zaręczyn właśnie z tą osobą. Potrzebuje po prostu pieniędzy i aby być jakby załatwić sprawy, które narobił jego ojciec i aby stworzyć wspaniałą przyszłość dla swojej siostry. Żeby ta siostra też miała jakby pieniądze, żeby wyjść dobrze za mąż. Czyli jest to taka trochę tragiczna, można powiedzieć, sytuacja. No, natomiast jestem na stronie, już mówię, 151 z 322. No i tak bardzo powoli mi idzie ta książka, ponieważ wydaje mi się, że już wiem, jak ona się potoczy, ponieważ jest typowo zrobiona szablonowo, natomiast podoba mi się czas jej wydania. W sensie nie czas wydania, tylko bardziej czas, w którym dzieje się akcja, ponieważ jest to 1800 któryś rok i jest to dosyć ciekawy zabieg, aby tak poprowadzić młodzieżówkę, ponieważ jak dla młodzieżówek jest to chyba dosyć nietypowa sytuacja. Przed Nowym Rokiem jakby zaczęłam też czytać Dżentelmena w Moskwie, ale chyba jestem zbyt blisko Kafki, Franza Kafki i jego procesu. Czytałam niedawno, ponieważ bardzo dużo widzę tutaj analogii i jakoś nie mogę się skupić i żeby tak przysiąść, ale może jeszcze w tym vlogu coś poruszę z tej książki. Tutaj jestem na 37 stronie i początek jest bardzo podobny do tego, jak zaczynał się trochę ten proces Kafki. Nie wiem, czy autor Amor Towles się inspirował trochę procesem. No i jako proces jest taka klasyka już gatunku. Może, nie wiem. Ale mamy tutaj jakby sytuację hrabiego Rostowa, który musi zmienić swój przestronny apartament w hotelu w Metropolu, czyli najbardziej luksusowym hotelu w Moskwie, na jakąś klitkę na poddaszu i nie może tak naprawdę wychodzić z hotelu, czy nawet z pokoju, nie wiem już. Wydaje mi się, że z Metropolu nie może wyjść, więc jego całe życie opiera się już teraz tylko na hotelu. No i jako, że on jest tutaj hrabią i miał swoje posiadłości i bardzo dużo podróżował, to on tak naprawdę nie umie się jak na razie odnaleźć w tej rzeczywistości i jest mu ciężko. Natomiast więcej nie powiem, ponieważ no, jak na to, że tak mało przeczytałam, to no więcej i tak nie mogę powiedzieć, bo jestem no dosłownie początek. Także mam nadzieję, że dzisiaj jeszcze troszkę przeczytam. Na pewno czynnie czytam teraz Rebekę. No i wieczorami, jak już nie chce mi się palić światełka przy łóżeczku, to czytam właśnie na czytniku Jak stracić hrabiego w 10 tygodni. Natomiast czytam na ogół 2-3 strony i mam dość, ponieważ mówię, kurczę, no faktycznie ta książka idzie w tym kierunku, który myślałam. Nie wiem, czy to jest dobre. Może będzie tam jakiś zwrot akcji, więc jeszcze jej nie wykluczam, chociaż trochę się z nią męczę. Więc nie wiem, czy nie będzie DNF-a. Natomiast postaram się ją przeczytać i coś więcej Wam o niej powiedzieć w kolejnych update'ach. Także zapraszam do dalszego oglądania.
sobota i kolejny update. Mało ruszyłam się z książkami, natomiast aktywnie czytam Rebekę i coraz więcej mam przemyśleń na temat tej książki. Nie są one zbyt dobre dla bohaterki, natomiast wrażenia po przeczytaniu są naprawdę cudowne. Po spacerze na pewno zacznę czytać więcej. Jako że dziś wolne, można będzie spędzić z książką nawet cały dzień. Przeczytałam dzisiaj trochę Rebeki. Jestem już na 143 stronie i coraz bardziej współczuję naszej głównej bohaterce, której imienia nie znamy, nawet nie wiemy inicjałów. Wiemy, że nazywa się tylko pani De Winter. Cały czas nasza bohaterka żyje w cieniu tej Rebeki, czyli tytułowej bohaterki książki. Tak naprawdę jeszcze nic o niej nie wiemy, poza tym, mówię o Rebece, poza tym, że zginęła gdzieś w porcie niedaleko domu. Na pewno będę czytać więcej i jeszcze posiedzę i poczytam ją trochę. Coraz bardziej się wciągam i coraz mniej odczuwam, że czytam nie po polsku, tylko po rosyjsku, ponieważ początki jak zwykle są dla mnie trochę ciężkie, bo jednak muszę się troszeczkę przestawić z językiem, żeby rozumieć wszystko. Natomiast i tak rosyjski idzie mi zdecydowanie lepiej niż angielski. Z angielskim czytam jedną książkę, którą czytam już około pół roku i do tej pory jej nie skończyłam. Może to będzie dobra motywacja, żeby w tym roku ją skończyć. Natomiast Daphne du Maurier i Rebeka jest teraz aktywnie czytana. Ale jeszcze dużo zostało. Może jeszcze dzisiaj skończę Jak stracić hrabiego w 10 tygodni, chociaż też nie jestem pewna do końca. Także czekajcie na kolejne update. Witam Was w ostatnim już update'cie czytelniczym w tym vlogu. Nie wiem, czy będzie więcej, ponieważ zbyt dużo czasu mi to chyba zajęło, żeby
robić kolejne jakieś vlogi. Może jak dojdę już do wprawy, ponieważ miałam zrobić tygodniowy vlog z czytania Rebeki Daphne du Maurier. Natomiast wyszło z tego około miesiąca. Więc chyba powinnam robić jakieś krótsze filmy na razie, póki jeszcze nie jestem w to wprawiona. Natomiast w trakcie czytania Rebeki przeczytałam 4 inne książki. Zaraz muszę zerknąć w swoje zapiski, czyli będą to 2 części w audiobooku Słowiańskie strachy. Jest to audiobook, który znalazłam na Legimi. Zaraz tutaj pokażę okładkę, bo nie wiem, czy będę miała wstawić tak szczerze. To jest akurat okładka drugiej części. To jest antologia opowiadań grozy. No i okładka pierwszej. Jeszcze została mi 3. część, natomiast nie wiem, czy zdążę ją przesłuchać w lutym, ponieważ mam bardzo duży audiobook, który chcę skończyć. Jest to Zamek Brody. Nie jest to przetłumaczone na polski, znalazłam to po rosyjsku, więc opowiem o tym może w kolejnym filmie, jeżeli uda mi się skończyć czytać, bo na razie jestem na 5% i idzie mi to powoli, ponieważ no jest to dosyć ciężkie w odsłuchu akurat ten audiobook. Przeczytałam również Jak stracić hrabiego w 10 tygodni. O tym chyba mówiłam na początku, ale udało mi się skończyć. Myślałam, że będzie to, o czym mówiłam, że przewidywalna bardzo książka, natomiast zaskoczyło mnie, że nie poszło to w tym kierunku, w którym myślałam. Zakończenie było takie, jak myślałam, natomiast w środku było zupełnie inaczej i spodobało mi się to bardzo. No i jestem zadowolona z tej książki, chociaż więcej młodzieżówek jak na razie nie planuję, bo chwilowo mam ich przesyt i trochę mnie męczą. No i skończyłam czytać Marinę Zafona. Bardzo mi się podobała ta książka i też ją przesłuchałam w audiobooku i niestety nie pokażę Wam okładki, gdyż jest na tym telefonie, z którego nagrywam, ale przesłuchałam ją też w audiobooku po rosyjsku. No i mamy tutaj historię Oskara, który w Barcelonie, podróżując po uliczkach, odnajduje Marinę, z którą przeżywa wiele przygód. Bardzo spodobała mi się ta książka. Będę na pewno czytać więcej Zafona, bo postacie, które on wykreował, były cudowne i bardzo dobrze wykreowane były. I każda miała oddzielny charakter i one się różniły od siebie. Była to taka lekka powieść grozy. Nie wiem, co jeszcze powiedzieć, żeby nie zdradzić za dużo, ale mamy tutaj właśnie Oskara, Marinę i ich przygody w Barcelonie tajemniczej, zagadkowej i po tej książce zdecydowanie sięgnę po jeszcze inne książki Zafona. No i główny tutaj bohater naszej końcówki, czyli Rebeka Daphne du Maurier. Najdłużej czytałam tę książkę, ponieważ zaczęłam ją już w zeszłym roku, ale jakoś przez to, że chyba po rosyjsku dawno nie czytałam tak długich dzieł, to było mi ciężko to zrobić. Natomiast bardzo spodobała mi się ta książka, chociaż bohaterowie, którzy byli tutaj opisani, nie podobali mi się kompletnie. Nie polubiłabym się z nimi, natomiast tytułowa Rebeka była moim faworytem i chyba to był zamysł właśnie Daphne du Maurier. Tak mi się wydaje, żeby właśnie czytelnik polubił tą naszą tytułową Rebekę. Ponieważ wszystkie postacie były takie niby dobre, ale jednak takie bez charakteru, natomiast Rebeka zawsze miała charakter. Nawet to, co się okazało w końcówce, nie będę zdradzać, bo to będzie za duży spoiler, pokazało, że naprawdę baba z jajami, jeśli można tak powiedzieć. Teraz czytam właśnie Zamek Brody. Nie pamiętam, jak się nazywa autor. Wyleciało mi z głowy i nigdzie teraz nie sprawdzę. Czytam również Medley. Jest to taki romans trochę.
ponieważ chciałam odpocząć trochę od tych bardziej poważnych książek. Jest to Medley of Reed. To jest druga część trylogii i raczej polecałabym czytać po kolei, ponieważ pierwsza część Truly bardzo nawiązuje w sensie druga część nawiązuje do pierwszej, są ci sami bohaterowie przeplątani. Mamy tutaj do czynienia to samo z tym, co w cyklu książek Penelopy Bloom. Owoce pożądania, to się tak chyba ten cykl nazywa, ponieważ w każdym kolejnym tomie są bohaterowie, którzy pokazywali się w poprzednich tomach, więc to się łączy. Więc fajniej czytać to jakby razem i po kolei. Ale to taka lektura, którą czytam w chwili, kiedy nie mam ochoty myśleć. No i główny teraz... Spadł. Główna lektura to teraz Gentleman w Moskwie, który podoba mi się jak na razie bardzo. Jestem na 110 stronie i na razie o wrażeniach nie chcę rozmawiać, ponieważ zostawię to sobie na kolejny film. Może zrobię pogadankowy, może vloga, nie wiem. Zobaczymy. Ale bardzo dziękuję, że obejrzeliście. Mam nadzieję, że obejrzeliście mój film. Cieszę się, że mogę Was witać na swoim kanale i do zobaczenia w kolejnych filmach.